Cześć! Dziś przepis na czekoladowe ciasto z pysznym kremem budyniowo-galaretkowym. Jest to ciasto, które w jednym kęsie zapewnia niezapomniane doznania smakowe i przenosi nas w krainę rozkoszy. Mocno czekoladowe ciasto na spodzie stanowi idealne tło dla pysznego kremu o idealnej, delikatnej konsystencji przygotowanego na bazie soku wieloowocowego. Dodatkowym elementem są tutaj herbatniki otulone budyniowym kremem z galaretką, który wzbogaca smakową paletę tego pysznego ciasta. Dekorację stanowią rozetki z bitej śmietany udekorowane czekoladową posypką. Krok pierwszy. Ciasto czekoladowe. Do rondelka wlewamy pół szklanki mleka. Mleko podgrzewamy i dodajemy do niego 50 g deserowej czekolady. Podgrzewamy i mieszamy tak długo, aż czekolada się rozpuści. Nie gotujemy. Odstawiamy na bok do wystudzenia. Do dużej misy przekładamy jedno jajko i 2/3 szklanki cukru. Wsypujemy partiami, ucierając rózgą kuchenną. Ucieramy, aż masa zrobi się jasna. Ucierałam 3 minuty. Wlewamy 1/4 szklanki oleju. U mnie jest to oliwa z oliwek. Dajcie sobie jaki olej chcecie, nie musi to być oliwa z oliwek. Następnie pół szklanki jogurtu greckiego. Zamiast jogurtu greckiego można dać zwykłą śmietanę, nie mylić ze śmietanką. Krótko mieszamy do połączenia składników i wlewamy wystudzoną czekoladę. Wsypujemy przesiewając 1 szklankę mąki pszennej, pół szklanki kakao, pół łyżeczki proszku do pieczenia i pół łyżeczki sody. I dodajemy coś waniliowego. U mnie to wanilia w proszku, a wiem, że w Polsce czegoś takiego nie ma, więc dajcie sobie jedno opakowanie cukru waniliowego. Przesiewamy suche składniki i teraz mieszamy krótko, tylko do połączenia składników. Jak widać, moja masa jest dość gęsta, a to przez ten jogurt, bo tutaj w Grecji mamy bardzo gęsty jogurt grecki. Jeżeli dacie zwykłą śmietanę, to masa będzie rzadsza, ale bez obawy też ciasto wyjdzie. Przekładamy ciasto do foremki o wymiarach 24 na 24 cm, wyłożonej tylko na spodzie papierem do pieczenia. Boków foremki niczym nie smarujemy. Wyrównujemy powierzchnię i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w funkcji góra-dół w 160 stopniach Celsjusza przez około 25-35 minut. Każdy piekarnik inaczej piecze, więc trzeba to mieć na uwadze. Po upieczeniu wyciągamy z foremki, ściągamy papier do pieczenia i pozostawiamy ciasto do wystudzenia. Następnie wkładamy z powrotem do foremki. Krok drugi. Budyń z galaretką. Do dużego kubka wlewamy 200 ml soku wieloowocowego, a do rondelka wlewamy 800 ml i włączamy grzanie kuchenki. Do soku w kubku wsypujemy 2 budynie waniliowe, z czego każdy budyń ma 38 g. Mieszamy. Zaznaczam, że nie dodajemy cukru, bo sok sam w sobie jest już słodki. Gdy sok w rondelku zacznie się gotować, wlewamy rozrobione budynie i gotujemy jeszcze chwilkę, aż zgęstnieje. Ściągamy z kuchenki i wsypujemy 2 przezroczyste galaretki dowolnego smaku. U mnie są to galaretki o smaku truskawkowym. Jeżeli nie macie przezroczystych galaretek, możecie dać inne, ale najlepiej, aby były jakieś żółte. Dokładnie mieszamy do rozpuszczenia się proszku i dzielimy na 2 równe części, rozlewając do miseczek. Jedną miseczkę odstawiamy, niech się spokojnie studzi, a drugą wstawiamy do zimnej wody, aby przyspieszyć proces studzenia. Do misy miksera wlewamy 400 ml dobrze schłodzonej śmietanki kremówki 30%. Włączamy mikser i wsypujemy 3 łyżki cukru pudru. Do tego 1,5 opakowania śmietan fix i ubijamy na sztywno. Zamiast śmietan fix możecie użyć żelatynę.
Gdybyście zdecydowali się na żelatynę, to potrzebujecie dać 2 łyżeczki żelatyny rozpuszczone w mniej więcej 100 ml gorącej wody. Gdy kremówka się ubije, wyłączamy mikser i wlewamy wystudzony i lekko tężejący już budyń z galaretką. Ten, który nam się chłodził w zimnej wodzie. Nie miksujemy już mikserem, tylko mieszamy delikatnie łyżką. Wymieszany dobrze krem przekładamy na czekoladowe ciasto w foremce. Wyrównujemy powierzchnię kremu i układamy na nim warstwę ciemnych herbatników. To będzie około 17 sztuk. Wstawiamy do lodówki do stężenia. Gdy krem trochę stężeje, na herbatniki wylewamy drugą część budyniu z galaretką, która, jak możecie zauważyć, zaczęła już lekko tężeć. Ciasto wstawiamy do lodówki, przykryte folią spożywczą, żeby wszystkie smaki się przeszły, a ciasto czekoladowe nabrało odpowiedniej wilgotności. Jeżeli nie dacie folii, to czekoladowy spód ciasta może być zbyt suchy. Ciasto chłodzimy w lodówce, najlepiej całą noc. I tak prezentuje się ciasto w przekroju na drugi dzień. Udekorowałam je rozetkami z bitej śmietany i posypką czekoladową. Do zrobienia bitej śmietany użyłam 150 ml śmietanki kremówki 30%, 1 łyżkę cukru pudru i pół opakowania śmietan fix, to jest 4 gramy. Oczywiście możecie pominąć śmietan fix, ale wtedy zamiast kremówki 30% dajcie sobie kremówkę o większej zawartości tłuszczu, na przykład 36%. Ciasto w smaku jak dla mnie rewelacja, a ten krem jest obłędny. Jak już raz spróbujecie, to ciągle będzie Wam go mało. Moi drodzy, jeżeli przepis Wam się spodobał, to zostawcie lajka i suba, aby nie ominęły Was moje nowe przepisy. A kto dotrwał do końca filmiku, niech napisze czekoladowa rozkosz. Dziękuję Wam za oglądanie i na koniec zachęcam Was do odwiedzenia mojego drugiego kanału. Kanał się nazywa Grecki Świat Rity. Publikuję tam filmy vlogowe, czyli możecie poznać mnie lepiej i zobaczyć Grecję z troszkę innej strony. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!